Jestem z powrotem na szosie. Nałaziłem się. Bolą mnie plecy. To jest wejście do parku, którym szedłem. To jest taki oficjalny wjazd. Zobaczcie. Czyli oficjalne wejście do parku. Tamtędy przyszedłem i jestem na szosie. O matko, mam pełno kilometrów w nogach. Ciężko już mi się idzie. Dobrze, że już jestem. Zaraz się napiję wody i dojdę do wioski pewnie z kilometr 2. Wkrótce docieram do małej wioseczki o nazwie Lango. Spędzam tu całe 3 dni pod troskliwą opieką garstki mieszkańców. W tym czasie rozważam różne opcje realizacji mojego planu przejścia przez dżunglę. Zobaczcie, to jest mój pokój dzisiaj. To jest moskitiera. To jest taki mój baldachim. To jest moje łoże. To jest bardzo przyjemnie, czyściutko, sympatycznie. Nawet stolik mam. Jedynie co przykuwa moją uwagę, to o, zobaczcie. Takie gniazdo os chyba. Jeszcze jest jedna sprawa, a tam jest taki pajączek. Nie wiem, nie będę się więcej rozglądał. Jeszcze coś dostrzega. Niepotrzebnie. Pewnego ranka skorzystałem z zaproszenia na spacer do lasu. Aha. Wkrótce okazało się, że idziemy zakładać wnyki. Quand vous allez monter, vous partez, je ferai un problème. Des fois, il coupe le câble, des fois, il coupe même sa patte. Ou, s'il n'arrive pas, Voilà. Oui. Wow. Oui. La bête se débat, se débat, se débat, se débat. Mais ici, là, tout, c'est la pagaille. Gdy wróciliśmy, mój gospodarz wykrawał mięso ze świeżo upolowanej antylopy, a jego żona gotowała ciepłą strawę. Skapnęło się nieco i mnie. Ostateczną decyzję co do dalszej trasy wędrówki przez las skonsultowałem z bardzo pomocnym strażnikiem parkowym. Z Lango udałem się na północno-zachodnią krawędź parku Odzala, jadąc najpierw 140 km do Ueso, a następnie 200 km do granicznego miasteczka Sembe. Stamtąd chciałem ruszyć wprost na południe, aż do kolejnego przejścia granicznego z Gabonem, jakieś 100 km w linii prostej. Jestem w Sembe, właśnie dostałem pieczątkę wyjazdową w paszporcie, że wyjeżdżam z Konga i wjeżdżam do Gabonu, chociaż stąd granica jest jeszcze chyba ze 60 km, a może 80, więc to dopiero taki pierwszy etap. Jeszcze tak naprawdę jestem w Kongu i jeszcze długo będę, mam nadzieję, że za 2 tygodnie, może niecałe. Także za chwilę przekroczę rzekę, powinienem dojść do takiej rzeczki, zobaczymy. Jedna opcja to była iść wzdłuż tej rzeki na południe, ona za 25 km mam na mapie ją. A druga opcja to nie iść tą rzeczką, tylko iść zboczem, takim klifem, który jest w dżungli,
który wcześniej już zauważyłem na mapie, że coś takiego jest, a potwierdził to ten człowiek strażnik parku, bardzo mówił, że to jest ciekawe, więc to mnie kusi i tam się wybiorę, zatem muszę najpierw dotrzeć na miejsce. W ogóle ten klif rozpoczyna się całkiem po drodze, bo taka ścieżka, która prowadzi do granicy, tam gdzieś w połowie drogi mniej więcej ten klif już się zaczyna, więc dojadę tam dzisiaj do tej pierwszej wioski chyba motorem, bo kosztuje tylko 3000 franków, czyli z 20 zł. No więc a to jest 27 km, no i tam się zaczyna, także do zobaczenia w tamtym miejscu. Jeszcze tylko wodę wezmę, jakąś coś, nie wiem. Zobaczę, rozejrzę się. Znów zaczyna się moja przygoda z dżunglą. Tutaj jest chłopak, który mnie odprowadził właśnie do tego miejsca, do ścieżki, która jest tutaj za chwileczkę, w zasadzie to jest woda, rzeczka, strumyk, którą będę szedł, no i mówi, że tak, że tędy dojdę do skały, że są piękne widoki, że wszystko fajne i mam uważać, żeby za bardzo się nie zbliżać na zachód, bo tam są goryle dosyć niebezpieczne. Także zobaczymy, jest to miejsce, gdzie chodzą myśliwi, gdzie mogę spotkać jakichś ludzi, także nie jest to jeszcze całkowita dzicz. Alors merci. 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 Ah, faites attention. Donc, Faites un bon chemin. merci. Bonne chance. Je vais me changer un petit peu ici. Tędy mam iść. No dobra, no to idę tym strumieniem. W pewnym momencie musiałem zejść, bo był za bardzo zarośnięty. Wszedłem w jakieś chęchy, miałem jakieś wątpliwości, ale idę dalej, doszedłem z powrotem do tego strumyka i będę szedł trochę nim, trochę obok, jak się nie będzie dało. Trochę wam to pokażę. Tak, nie ma przeszkód, to najlepiej iść właśnie strumieniem. No jak w strumieniu są spore przeszkody, no to nie warto się przedzierać. Lepiej znaleźć jakieś obejście, objazd i pójść kawałek obok. No tu jest bardzo miło, bardzo sympatycznie. Odważyłem się odejść od strumienia kawałek w górę, się strasznie tam plątało, no i idę na południe. Nie ma tu żadnej ścieżki, niczego. Podarłem sobie już spodnie na kolanie. Ale ten materiał już był bardzo taki słaby, delikatny. Więc się w sumie nie dziwię. Jak tu przejść? To mój drugi obóz, a tak naprawdę znowu pierwszy. Tu sobie obejrzyjmy go. Tak. Tu jest hamaczek, daszek. Tu jest takie drzewo, które umila jakby miejsce. Nie ma szału. No ale tak, tu złożyłem rzeczy. Tam jest woda. No nie ma tu blisko wody, tutaj jest takie bajorko. Znaczy bajorko, nie, to jest taki woda praktycznie stojąca, taki początek strumienia. W zasadzie z tego się nie pije i ja też nie będę wody tej pił, ale nabrałem sobie jej, żeby przefiltrować.
A jutro pierwsze zadanie będzie jakby znaleźć lepszą wodę. No więc zaczynam bazowanie. Jest 17:24, także znowu w dżungli. Nie jest jakoś fajnie. Chociaż tu nie ma takiej mega gęstwiny jak tam w postaci tych liści. Jest dużo drzew. Jest za to więcej lian, takich dużo kolczastych. No ale tego też się spodziewałem, ale jest gęsto też. Ale da się poruszać. Mam nadzieję, że będę często wpadał na jakiś strumyczek i wtedy będzie wszystko ok. A plan jest taki, że muszę wbić się na taką skarpę, która jest jeszcze tam z pół kilometra przede mną. I tą skarpą będę już sobie szedł. Zobaczymy, czy będzie to możliwe. Aha, i jeszcze jedno pokażę wam, jak sobie rozdarłem kolano. Znaczy spodnie tylko, więc spokojnie, nic strasznego. Tak, także dzisiaj będzie akcja szycie. Znów igła i nici przydają się najbardziej ze sprzętu survivalowego. Zobaczcie, ognisko płonie. Jestem bardzo dumny z niego, bo poprzednie było bardzo kiepskie i ledwie mi się udało zagotować wodę, a dzisiaj bez większych problemów. Także tam liofilizet już się przygotowuje. A tutaj. A ja tymczasem suszę sobie ciuchy na lianie, która wisi nad ogniskiem. Także pełen sukces, jeżeli chodzi o sprawę ogniska, co nie jest, kurczę, wcale takie łatwe. Także troszkę lepszy nastrój. I tak sobie myślę, że jak będę marznął w nocy, to te głownie wezmę żarzące się i podłożę pod hamak. Więc jest pomysł na dygotanie, które było poprzedniej nocy w dżungli. No, muszę sobie poświecić, bo jest jeszcze ciemno, chociaż już jest 6:15, więc już widać normalnie niebo. Zwinąłem obóz. Zaraz ruszam, chociaż mam kiepski nastrój ogólnie, jakoś tak zestresowany jestem, nie idzie mi. Nie wiem, rzucił to wszystko i wrócił. Nie mam apetytu, wczoraj 2-3 łyżki zjadłem, zostawiłem na rano, dzisiaj rano też słabo z apetytem. Nie wiem, czy iść na tą skarpę od razu, czy tak wzdłuż niej, czy to się da, czy nie, nie wiem jak z wodą. Kurde, mam tyle wątpliwości. Nie jest fajnie. Po prostu strach mnie obleciał. Zobacz, jaka piękna liana. A tam jest w dół jakiś prześwit. Więc wydaje mi się, że tam jest jakaś rzeka. Idę w tamtą stronę. Dotarłem do rzeczki. Och, jak mi dobrze. Wiecie co, to jest tak, że jednak woda jest mega ważna. Mógłbym tu zostać już nawet 2 tygodnie. Tyle mam jedzenia. Nawet troszkę więcej. Jak wam się podoba taki samotny trawers dżungli? Doszedłem do ścieżki. Nawet w zasadzie byłem już chyba przy samej drodze, bo widziałem... Szedłem tą ścieżkę i zobaczyłem jakiś budynek, ale oczywiście zasady są ważne, więc tam nie poszedłem. I zawróciłem, szukałem, brnąłem te jakieś strumyczki i w końcu dotarłem do tej oto ścieżki, którą idę i ona się wspina pod górę. Więc zobaczcie, tu do góry tam idzie. Tu już są jakieś skały. Już idę ładny kawałek, chyba z pół kilometra przynajmniej. Więc kurde, wreszcie coś się dzieje. Prawda, ścieżkami, mniej ścieżkami, no ale kurde, inaczej się nie da wejść na ten płaskowyż. A to mnie najbardziej nurtuje, jak tam jest, czy widać jakiś widok fajny. Także kończę. Aha, zaczął padać deszcz, ale w ogóle
Nie wyjmuję tej kurtki przeciwdeszczowej i tak jestem spocony. A wszystko mam nieprzemakalne. No hej. Wreszcie jest jakoś fajnie. Drapałem się na tą skarpę. Tam co prawda ścieżka się skończyła, ale droga nadal... Znaczy las był taki, no, taki normalny, sensowny, do którego się przyzwyczaiłem. I po prostu idę, przesuwam się do przodu w jakimś sensownym tempie, powolutku, ale posuwam się i jestem wreszcie zadowolony. Ten wielki stres, który dzisiaj rano miałem, naprawdę miałem na drżących nogach. Wystartowałem i cały czas się pytałem po co. Chyba tylko po to ruszyłem, żeby nie zawieść siebie i was wszystkich. Żeby spróbować trochę. No i udało się, wynagrodził to las. Wrócił mi apetyt. Także jem to, czego nie zjadłem wczoraj wieczorem i dzisiaj rano. Czego nie mogłem przełknąć. Czyli biofilizat. Także oby tak było dalej. Tak trzymajcie za mnie kciuki za ten las. Zresztą teraz jak oglądacie, no to już jest po wszystkim. No to czas już na mnie. Pa! Wiecie co? Jakieś półtorej godziny temu trafiłem na ścieżkę, która idzie w moim kierunku. No więc idę nią już ładny kawałek, także dzisiaj już zrobiłem ponad 10 km chyba. I idę i natrafiam raz na jakieś tam miejsce po obozie, czyli jakieś tam po ognisku i nagle teraz, zobaczcie, trafiłem na jakąś chałupę myśliwską. Pełno pszczół tutaj. O, tak, tu jest ławeczka, nawet druga ławeczka, a może to jest łóżko po prostu. No, w każdym razie tak, no więc skoro jest to mój kierunek, no to kontynuuję. Teraz trochę ta ścieżka skręciła, ale mam nadzieję, że nie jakoś bardzo. Tam jest. Więc tam idę. A zatem jest pięknie. Na koniec dnia ścieżka zaprowadziła mnie nad taki strumyk, więc po 16 już tam z 15 po, czyli idealnie w sumie, żeby nie było strachu. Tutaj jest strumyczek. Proszę, tu jest obóz już rozłożony. Troszkę pada, teraz już bardziej z drzew. A tam jest takie przejaśnienie, tam jest właśnie klif, tam się kończy klif. I byłem zobaczyć, czy coś tam widać, ale no niestety drzewa zasłaniają. No w każdym razie humor dużo lepszy. Jeszcze policzę ile kilometrów, ale to będzie mnóstwo. Chyba z 15 kilometrów dzisiaj zrobiłem, także jest naprawdę dobrze i ten humor, który miałem rano, zniknął zupełnie, także teraz jeszcze tylko zobaczymy jak z ogniskiem. Padał deszcz cały czas po południu, więc może być słabo, no ale mam też inne żarcie, także nic się nie szkodzi. No, teren się troszkę zmienił, ścieżki się pokończyły. Myślałem, że szybciej znajdę wodę, że to za chwilę będzie, ale kurde nic.
Nie macie dosyć już tego planu? Buty muszę wysuszyć, bo po prostu mam otarcia takie. Idę śladami słonia. Tam prowadzą cały czas. Nie wiem, czy to najlepszy. Na pewno będzie to ostatni raz moja samotna wyprawa w dżunglę. To jest już finito. A dopiero 3. dzień minął.